Jestem w miejscu chyba najbardziej pingwinowym, jakim można być. Przepraszam Państwa, przepraszam, proszę się rozejść, proszę się rozejść. Trzeba tutaj respektować pingwiny, jak idą, to mamy im pozwolić iść. Się okazało, że się tak spierdzieliła pogoda, że zaczęło być jakby niebezpiecznie. Zobaczcie, jak ten jest w trakcie dorastania. Jedna z najlepszych rzeczy, jakie w życiu jadłem. I nie kłamię. Witam Was w Punta Arenas. Nie wiem, czy widzicie, jak ja wyglądam. Jak Klaudia organizuje wycieczkę, to nie ma zmiłuj, 4 godziny spania i już jest napięty grafik. 7 rano to dla mnie noc, a ja już siedzę w autokarze i jadę na statek oglądać pingwiny. Także zapraszam na wyspę Magdaleny. Będziemy oglądać pingwiny Magellana. Chciałbym Wam jeszcze powiedzieć kilka rzeczy z wczoraj. Nie wiem, czy wiecie, ale granice tutaj nie są otwarte 24H i nas trasa prowadziła dziwnie. Poprowadziła nas na zamkniętą granicę i mieliśmy 25 minut chyba do zamknięcia ostatniej granicy i chyba ze 40 km. Wpadliśmy tam chyba o równej albo za jeden. Na szczęście nas przepuścili. No dawno tak szybko nie jechałem, to jest ograniczenie do 90, jechałem cały czas 140. Żeby zdążyć, a argentyńskie drogi miewają dziury, jak się możecie domyślać. Więc to był tor przeszkód przy 140 na godzinę. No, ale zdążyliśmy, spaliśmy chyba z 5 godzin, no i jedziemy. Kapitanie, widać ląd! Dopływamy już. O, są ryby! Są! Patrzcie! Foki! Tam płyniemy na wyspę Magdaleny. Co Wam chcę powiedzieć, to to, że oprócz tego, że występują tu pingwiny, to też jesteśmy mniej więcej na łączeniu Oceanu Atlantyckiego z Oceanem Spokojnym. Tutaj nie wiem, jak bardzo to jest widoczne z perspektywy statku, natomiast raczej z drona byśmy widzieli to łączenie. Można by tu zobaczyć wieloryby, ryby morskie, foki, różnego rodzaju ptactwo ciekawe oraz delfiny. Ale bekony, tu wszędzie są te pingwiny. Na potęgę ich tu jest, nie to, że kilka, wszędzie. W związku z tym, że jestem w miejscu chyba najbardziej pingwinowym, jakim można być, chciałbym z tego miejsca serdecznie pozdrowić Fazę. Dlatego, że tytuł jego książki Pingwiny wódki nie piją myślę, że jest adekwatny do tego, aby go z tego miejsca pozdrowić. Sprawdzone jest, że pingwiny wódki nie piją, dlatego pół litra ze sobą nie mamy, dlatego tylko pozdrawiamy. Chodzą sobie teraz po naszej ścieżce. Śmiesznie. Chyba wypatrują, kto jeszcze przypłynie dzisiaj. Zobaczcie, ile tu jest znowu, tu jest mniej pingwinów, a znowu same mewy. Przepraszam Państwa, przepraszam, proszę się rozejść, proszę się rozejść. Przepraszam bardzo, proszę się rozejść. Wziął trochę trawy i zaniósł do gniazda.
Trzeba tutaj respektować pingwiny, jak idą, to mamy im pozwolić iść. Zobaczcie jak wieje, słuchajcie, także ja muszę iść bokiem, bo nie jestem w stanie iść normalnie przewrócić. Jakbym jechał na motorze bez kasku. Cała kolonia! Są na koloniach, znaczy się. Fajnie było. Trochę nas poganiali, żebyśmy szybko wsiadali do kabiny i nie mogliśmy już sobie zrobić zdjęć w ogóle. Nie wiedziałem o co chodzi, już mówię tak, już, no poczekaj, zdjęcie zrobię. Nie, już wsiadaj. Się okazało, że się tak spierdzieliła pogoda, że zaczęło być jakby niebezpiecznie i teraz nas tak buja. Nie możemy wyjść na zewnątrz, nie możemy się napić kawy, ale faktycznie buja jak cholera. Zobaczcie, wieloryb. Yeah, there it is, there it is. O, jest, widzisz? Na wprost. Tam. O, jest, widzisz? By mnie zwiało o mały włos. Powiem wam, jestem zachwycony, dlatego że Klaudii najbardziej zależało na wielorybach. Co prawda ten był jakiś, no jeden z mniejszych pewnie, to nie był ten największy, płetwal błękitny pewnie, ale no tak czy siak to jest mega wow. Jak ten statek już ruszył do przodu, to ja zostałem tam sam w ogóle i mnie prawie zwiało. No także mega super. Pingwiny, wieloryby i lwy morskie w jednym dniu to jest dla mnie mózg rozjebany. Słuchajcie, my już wysiadamy, dopłynęliśmy praktycznie. Zobaczcie jak wieje, zobaczcie jakie są fale ogromne. Jest grubo na oceanie. Super wycieczka. Teraz gdzieś śmigamy do restauracji. Słuchajcie, jesteśmy w takiej knajpce, którą jest tutaj taka aleja restauracji koło tego portu. Wybrałem taką, która ma dużo opinii i ona jest pseudo-francuska, nazywa się La Cuisine. Słuchajcie, tutaj jest opinia 4,7, 700 opinii, więc sporo. Weźmiemy to, co jest rekomendowane. Rekomendowana jest lasagna z krabów, podejrzewam, że to skapnie na mnie, oraz okoń morski. Także nie mogę się doczekać, dlatego że jest faktycznie ta knajpa polecana, mimo że zaraz wam pokażę wystrój. To nie jest nic jakiegoś wow. Oprócz tego jest tutaj podobno niesamowity crème brûlée na deser i też wam go pokażę. To już nam rekomendował facet, był przewodnikiem w tym parku narodowym i to jest Calafate Sour. Pamiętacie te jagódki, które wam pokazywałem, że są to tutejsze Calafate berry? I to jest drink na bazie tego syropu, soku z niego. Bardzo smaczny. Wow! Klaudia, twój okoń morski robi szał. No i to jest na ratatouille. No powiem wam, mają pojęcie. Wiedzą co robią. Polecamy gorąco. Naprawdę. No i powiem wam, że może być jeszcze ciekawiej. Pierwszy będzie ten. O wow. Słuchajcie, jedna z najlepszych rzeczy jakie w życiu jadłem. I nie kłamię. Niesamowite. Wzięliśmy najpierw jeden do podziału, nie? No to patrzcie. Ja wziąłem drugi i Klaudia i Julek swoje. Więc w sumie zjemy 4 desery. Więc musi być dobre. Naprawdę. Wyjeżdżamy z Punta Arenas. Kawałek wam pokażę z auta. To po prostu duże, ładne miasto. Ma fajne restauracje, jak na przykład La Cuisine. No i jedziemy. Klaudii się udało wyhaczyć bilety na pingwiny królewskie na 13 i nam pokazuje nawigacja 13:11, więc muszę bardzo cisnąć i nawet nie wypiję kawy, ani nie zjemy nic przez najbliższe 4 godziny. No to super, oby częściej. Zobaczcie jaka płaska przestrzeń. Step. Zero drzew, bo by połamało, bo tak wieje. I tak jest wszędzie. Z tej strony też. Z tej i przed nami.
i podpowiem wam, za nami też. I stacja co 500 km, żebyś chłopie nie miał jak dojechać. No dobra, co 300. Grubo albo wcale. Wiecie do czego ta kolejka? Za czym kolejka ta stoi? Ona stoi za promem. Będziemy wskakiwać na prom, bo nie da się tak pojeździć tutaj całkiem, bo już ziemia ognista to jest wyspa, na którą właśnie chyba będziemy wkraczać. Pływamy! Zapraszam. Państwem ziemia ognista. A dlaczego ona się tak nazywa? Bo odkrył ją Magellan. I Magellan, jak tu płynął, tak jak ja teraz, to widział, że tam się co kawałek leci sporo dymu i pali się dużo ognisk. Dlatego nazwał ją ziemią ognistą, a to po prostu ludzie tutaj mieszkający wtedy pierwotnie w ten sposób się ogrzewali, mieszkając w namiotach na tamte czasy, w jaskiniach i paląc ogniska. Cały jestem mokry, bo mnie ochlapała fala. Ziemia ognista jest podzielona na pół między Chile i Argentynę. Ushuaia należy do Argentyny. Tam, gdzie jedziemy teraz zobaczyć pingwiny, należy do Chile. To wam jeszcze chcę powiedzieć, że ziemia ognista jest wyspą i tylko statkiem można popłynąć. Płynie się bez żadnych biletów. Około $20 to jest koszt przepłynięcia. Płynie się jakieś pół godzinki, nie trzeba mieć wcześniej rezerwacji. Stajesz w kolejce, czekasz, wjeżdżasz, płyniesz 30 minut około i jesteś. Zapraszam dalej. Na Patagonii motorem prosto jedziesz zawsze pochylony. Pytanie tylko w którą stronę. Tak wieje. Ten pierwszy najbardziej walczy, nie? Chyba jest najlżejszy. Jesteśmy teraz przed wejściem do rezerwatu pingwinów królewskich. Pingwiny królewskie są piękne, duże, kolorowe, więc chciałbym je zobaczyć. Natomiast rezerwacja nam jedna przepadła, bo nie zdążyliśmy przez trochę opóźniony statek. A następne wejściówki mamy za 2 godziny, więc mam nadzieję, że nas wpuszczą tak o teraz, bo no nie zdzierżę tego. Jestem głodny. Głodny jestem. I kawy dzisiaj nie piłem. In the reserve you can see a special colony of king penguin because it is the only colony of king penguin in Chile and is the only colony in the world that live with terrestrial mammals and that have a terrestrial predator. Tam możecie zobaczyć małe. Zobaczcie, jak ten jest w trakcie dorastania. A tu jest taki gruby, napuszony. Dlatego nie można tam podejść, gdyż od chyba zeszłego roku rząd wprowadził chilijski jakiś zakaz zbliżania się jakby dla chronienia pingwinów, ale no może dobrze, może dzięki temu ich nie wystraszą ludzie tym, że je obserwują, więc ja to rozumiem. Pingwiny te osiedliły się tutaj i są jedynymi pingwinami tej kategorii, które żyją jakby w kolonii razem z rodzicami, gdyż te pingwiny jak występują gdzieś indziej, to raczej tylko żyją solo. Trochę jak na tej wyspie, na której byliśmy. Kolonia ta liczy 150 sztuk. Raczej tak o 10-15 przyrasta im co roku. Co wam jeszcze powiem, że najwięcej problemów mają teraz z lisami, gdyż te małe pingwinki nie mają tak dużo w sobie siły do walki, żeby się obronić i są łatwym łupem dla nich. Oni, żeby te lisy odstraszyć, to teraz mają w tym roku dyżury od tam chyba o 18 do 6 rano chodzą, żeby lis czuł ich zapach i jeszcze ostry zapach rozpylają jakiś tam. Także beka. Piękne miejsce, gorąco polecam. Niestety widziałem tam szczura, więc nie wiem, czy poluje na jakieś ich jaja, czy co, ale ja ogólnie nie wiem, czy wiecie, że w sumie się żadnych zwierząt nie boję na świecie oprócz szczurów. No i nie przepadam za wężami, ale to jest nie przepadam, a szczurów się panicznie boję. Pingwiny są super. A widzicie tych 3 kawalerów? Wyobraźcie sobie, że oni właśnie walczą o kobietę. Samiczka siedzi obok i obserwuje. I wyobraźcie sobie, że wśród tych pingwinów akurat inne pingwiny łączą się raz na całe życie. Natomiast te pingwiny łączą się
raz na rok. Zmieniają sobie co roku parę. I dlatego, że na przykład na Wyspie Magdaleny, jak widzieliście, one sobie budowały dom i one tam miały swój dom i tam wracały i w ogóle. A te pingwiny jakby nie mają domu, twierdzą. Lecimy już stąd. Bardzo było miło. Jedziemy do Ushuai. Jedźcie z nami! Dzień dobry bardzo, kochani. Jesteśmy w samochodzie, jedziemy. Tata, mama i ja. No to przebieg piątaka na końcu świata.